Witamy z Mrągowa. Mrągowo jest to miejsce, które zachwyca swoją naturalną urodą i bogatą ofertą turystyczną. Bez względu na to, czy jesteś miłośnikiem aktywnego wypoczynku, historii, czy też po prostu chcesz odpocząć w pięknym otoczeniu, Mrągowo ma coś do zaoferowania każdemu turyście. Przejdźmy się po tym mieście i zobaczmy, jak ono wygląda. Spacer rozpoczynamy z parkingu na placu Piłsudskiego. Widzimy tutaj pomnik świętego Rocha. Pomnik jest okazały i widać go z daleka. Jest punktem orientacyjnym i miejscem spotkań. Na parkingu znajdziemy też mapę Mrągowa. Obok parkingu znajduje się budynek Centrum Kultury. Przechodzimy obok. Z prawej strony ulicy Warszawskiej widzimy odnowione kamieniczki. Rok na szczycie kamieniczki to 2014, czyli całkiem niedawno, a kamieniczka wygląda na odnowioną, a nie na nową. W Mrągowie zobaczymy za chwilę więcej takich starych, ale z nową datą na szczytach kamieniczek. Z lewej strony widzimy park z fontanną Mrągowska Syrenka i rzeźbą Mrągowska Syrenka. W fontannie nie ma jeszcze wody. Rzeźba znajduje się obok fontanny. Jest to bardzo urokliwe miejsce. Przyjemnie jest tutaj usiąść na chwilę na ławkach. Z parku przechodzimy na drugą stronę ulicy Sobczyńskiego. Zobaczymy tutaj amfiteatr na placu Unii Europejskiej. Nazwa jest bardzo wzniosła, tymczasem ten amfiteatr tak naprawdę jest niezbyt duży. Jest to jednak dobre miejsce na koncert w samym centrum Mrągowa. Po obejrzeniu amfiteatru idziemy deptakiem w kierunku Jeziora Magistrackiego. Doszliśmy do Jeziora Magistrackiego. Jest to małe, prawie okrągłe jeziorko w centrum Mrągowa. Jest jednym z ulubionych miejsc spacerowych i rekreacyjnych mieszkańców oraz przyjeżdżających do miasta turystów. Przechodzimy na ulicę Ratuszową i obok placu Kajki podchodzimy do ratusza. Naprzeciwko ratusza jest skwer imienia Jana Pawła II. Jest to jedno z ulubionych miejsc zarówno mieszkańców, jak i turystów, którzy szukają chwili wytchnienia w otoczeniu zieleni. Skwer jest starannie zagospodarowany z alejkami spacerowymi, ławkami oraz pięknie utrzymanymi klombami kwiatowymi i krzewami.
Centralnym punktem skweru jest pomnik Jana Pawła II, który został odsłonięty w 2005 roku. Z prawej strony jest cerkiew pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. Idziemy ją zobaczyć. Budynek budowano w latach od 1895 do 1896 jako synagoga. W 1939 roku synagoga została zdewastowana przez hitlerowców. W 1958 roku wnętrze zostało dostosowane do potrzeb liturgii prawosławnej i tak jest do dzisiaj. Wracamy się i przechodzimy na drugą stronę skweru do kościoła ewangelickiego. Pierwsza świątynia powstała w 1409 lub 1442 roku i była zbudowana z drewna. Obecny murowany budynek powstał w 1734 roku. Istnieją przesłanki, że najstarszą częścią kościoła jest wieża, gdyż nad wywiecznikiem widnieje data 1705 rok. Przechodzimy z powrotem na skwer. Organizowane są tutaj różne imprezy kulturalne, koncerty, a także spotkania modlitewne. Dzisiaj jest 3 maja i natrafiliśmy tutaj właśnie na takie wydarzenie. Idziemy dalej na kończące skwer molo. Wracamy się na początek skweru i idziemy ulicami Ratuszową oraz Królewiecką. Doszliśmy do kościoła świętego Wojciecha. Wybudowano go wyjątkowo szybko. Budowę rozpoczęto na początku 1860 roku, a poświęcenie kościoła nastąpiło na jesieni 28 października 1860 roku. Budynek wzniesiono w stylu neogotyckim z czerwonej cegły. Świątynia posiada oryginalne wyposażenie, którego historia sięga przebudowy z końca XIX wieku. Po obejrzeniu kościoła idziemy dalej ulicą Królewiecką, aż do skrzyżowania z ulicą Giżycką. Tuż przed skrzyżowaniem z lewej strony widzimy czerwony budynek sądu rejonowego, a z prawej strony gmach Urzędu Miejskiego.
Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo. Naszą uwagę zwróciła na siebie mająca już swoje lata wiata przystanku autobusowego. Idziemy dalej i wchodzimy do parku lotników, znajdującego się za gmachem Urzędu Miasta. Przechodzimy na chodnik nad brzegiem jeziora Czos. Idziemy nim w kierunku plaży miejskiej i później dalej w kierunku amfiteatru. No i w końcu trzeba wspomnieć o jakże ważnej imprezie w Mrągowie, jaką jest Międzynarodowy Festiwal Piknik Country i Folk Mrągowo. Jest to najstarszy, największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwal muzyki country i folk odbywający się corocznie, nieprzerwanie od 1982 roku jako impreza 2-3 tygodniowa na przełomie lipca i sierpnia. Doszliśmy do plaży miejskiej. Przejdziemy przez nią aż do amfiteatru. Doszliśmy do amfiteatru. Jest to najbardziej charakterystyczne miejsce w Mrągowie. Amfiteatr jest miejscem, gdzie odbywają się liczne koncerty, festiwale i imprezy kulturalne. Jednym z najbardziej znanych wydarzeń jest wspomniany coroczny piknik country, który przyciąga tysiące miłośników muzyki country. W tej chwili amfiteatr jest w przebudowie. Jeśli nie chcesz przegapić kolejnych filmów o kolejnych miasteczkach i miejscach, to zasubskrybuj ten kanał. Wciśnij łapkę w górę i dodaj komentarz.